Hej, z tej strony witam was na Tennyson 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever New Year 2022. No dobrze, pora na świat 7, opustoszała plaża. Pierwszy poziom należy do Wholesale LPK. No i mamy dość klasyczną muzykę, tylko zemiksowaną. Jak słychać, były takie dźwięki Yoshiego bodajże. Przynajmniej to brzmiało jak Yoshi. No i mamy rotodiski, które kręcą się tylko i wyłącznie, jeżeli jesteśmy w powietrzu, na przykład skacząc albo zlatując z krawędzi. Same z siebie nie są groźne, ale jeżeli jest kilka naraz, czy mamy wrogów do unikania, to już może się okazać, że są nieco trudniejsze, bo wtedy musimy dobrze rozplanować nasze ruchy. Polecam wywabić te dwa spajni, żeby mieć je z głowy. I teraz sobie po prostu przejdziemy na spokojnie. Nie? Prawie mnie to dosięgło, szczerze mówiąc. No, z Fireflowerem jest dużo łatwiej, bym powiedział, ponieważ możemy pokonać wrogów bez skakania. Także możemy często sobie po prostu na spokojnie przejść. No, tu uważajmy. Dobra, jakoś się udało wyskoczyć z tej pułapki. Poczekajmy, aż ten wróg sobie poszczela. Dobra. No i mamy checkpoint. By się mogło wydawać, że nie ma power-upa, jak tak sobie po prostu obijamy. No ale te monetki tu po coś są, żeby nas nakierować, że coś jest jednak ukrytego. Dziękuję bardzo. Tu sobie możemy po prostu przeskoczyć. Tylko uważamy na tego Firebro. Tak łaskawie tu wrócił. Nie? Co on robi? Dobra. Muszę przyznać niezłe uniki. Nie powiem nie. Byłem pod wrażeniem tego Bro, jak wszystkiego tak ładnie unikał. No. Możemy się wcisnąć między rotodiski, jak widać. I dopiero później sobie przeskoczyć. Będzie power up, jest w tym drugim bloku. Tylko na razie sobie nie wybijam może. I tu jest Starman. Niestety niebieskich ryb nim nie pokonamy, także chyba za bardzo łanapa nie nabijemy. Natomiast możemy dzięki temu gładko przejść przez ten moment, bez otrzymania obrażeń. Także polecam go wziąć, myślę. Bo ten moment z rotodiskami pod sam koniec jest bardzo ciężko zrobić bez obrażeń, bez Starmana. Jeżeli dojdziemy do mety jako mały Mario, nic się nie dzieje, ponieważ w tym oto etapie playera dostaniemy Fireflowera, który od razu nam daje Fire Mario, nieważne jaką mieliśmy formę. I dostajemy też one-upa na sam początek. Mamy ostrzeżenie, że mamy wiele rodzajów ryb. Tutaj mamy taką niebieską wkurzoną rybę, która chyba zabija nas natychmiast, albo chociaż rani nas podwójnie. Na szczęście jesteśmy w stanie ją pokonać kulą ognia. Mamy taką bombową rybę, która wybucha, jeżeli trafimy ją kulą ognia, albo jeżeli podpłyniemy za blisko. Mamy złotą rybę, która daje nam monetki, jak ją pokonamy, jak widać. No i mamy też taką zieloną rybę, najtrudniejszą rybę ze wszystkich tutaj, ponieważ płynie ona co jakiś czas z lewej strony ekranu na nas. Następnie jak nas nie trafi, albo ogólnie nie zabijemy, to płynie z prawej strony. Jeszcze raz, no i dopiero później rezygnuje z pościgu, także musimy na nią uważać. No, obstawiam, że teraz wypłynie z lewej strony ekranu właśnie. Tak. No na szczęście kula ognia jest w stanie ją pokonać, więc polecam co jakiś czas przystanąć sobie w bezpiecznym miejscu i patrzeć, czy taka ryba nie płynie akurat. No zdecydowanie nie chcemy, żeby taka ryba na nas zaszarżowała w momencie, gdy unikamy masę innych rzeczy. Niestety czasami ciężko ją trafić przez jej nieprzewidywalną naturę, ponieważ nie płynie ona po prostu prostej linii, tylko się stara dostosować do naszej wysokości. W końcu chce nas dopaść za wszelką cenę. Także czasami się może okazać, że jej nie trafimy, bo źle oceniliśmy, gdzie będzie. Myślę, że to jest najtrudniejszy przeciwnik ze wszystkich właśnie. Ze względu na to, że co jakiś czas się pojawia i ze względu na jego nieprzewidywalność.
sobie zostawmy na później może. No, jak widać też te bombowe ryby mają naprawdę duży zasięg wybuchu, dlatego polecam nie próbować na siłę przepłynąć obok nich, chyba że obewaliśmy i uciekamy od ryb, bo raczej obewiemy jak ryba się aktywuje. Ulala. No jak widać, no teraz nie trafiłem tej ryby, po prostu nie przewidziałem, że ona tak podpłynie. No na szczęście jak unikniemy jej 2 razy, jak podpłynie najpierw na prawo, a później na lewo, to już bodajże rezygnuje. Przynajmniej nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby nagle jeszcze raz z lewej strony przypłynęła. To już byłaby przesada trochę. Także nawet jak nie mamy jak jej pokonać, zawsze możemy po prostu ją ominąć. Ojej, co tu się stało? Nie wiem. Wybiło mnie, ale mamy one-upa, świetnie. Nie licząc tego power-upa, też mamy tutaj bodajże kolejnego. O, jak widać, ta ryba widzi, że jestem na dole, więc próbuje płynąć na dół. No muszę przyznać, że głupie nie są. Dobra. A tutaj też mamy, jak widać, power-up. Jest tylko brać, co? Ojej, dobra. O, no prawie mnie to sięgło, no zdecydowanie. Uważamy. Może się uda już tak, żeby ta ryba... Tak, na szczęście przypłynęła. O, mamy taką jedną rybkę dodaną, która nas goni cały czas. I mamy też niebieskiego bloopera, nie wiem czy różni się czymś od zwykłych blooperów. Stawiam dolary przeciw orzechom, że skoro te niebieskie chip-chipy zabijają nas natychmiast, to blooper o tym samym kolorze też nas zabije natychmiast, ale nie żebym był chętny sprawdzić. No jak przy wielu wonnych etapach najgorsze jest to, że po prostu to jest duże RNG. Czasami będzie łatwo przepłynąć, a czasami po prostu tak się ustawią przeciwnicy, że za chińskiego boka nie przepłyniemy bez otrzymania obrażeń albo bez stracenia masy czasu. A skoro już mowa o czasie, to tego nie mamy dużo. Ale już jestem z tego co wiem na sam koniec. Tak. Tu sobie możemy jeszcze przejść na lewo. Tylko uważamy, ponieważ z jakiegoś powodu będą niektóre ryby czy kałamarnice leciały z góry, nie wiem czemu. Czyżby ta sekcja podwodna tak naprawdę była nad tą sekcją? Abyśmy pomyśleli, że sekcja podwodna jest pod tą sekcją. Oszustwo czy coś. W każdym razie dobra. Tutaj mamy naprawdę prostego one-upa do zdobycia. No i tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Nie jest to najtrudniejszy wodny poziom, w jaki grałem, ale musimy się mieć na baczności. Plus jest taki, że mamy one-upy. To jest naprawdę duży plus. Że ze strony autora, zarówno na początku, jak i przy checkpoincie są one-upy do zdobycia. Kolejny poziom należy do Jose LPK. Dobra, tu z tego co pamiętam będzie Cloud Flower z Mario Galaxy. Być może graliśmy w Mario 4 Remake, gdzie było Power Up Laboratory, z tego co pamiętam tu był ten Power Up chyba. No możemy strzelić sobie taką chmurką pod nogami, no i po niej chodzić. No niestety nie możemy postawić więcej niż jednej chmurki. No i też taka chmurka zniknie po paru sekundach, więc nie jest to coś na zasadzie, co możemy spamować. Aczkolwiek jest to dość użyteczny power-up i na pewno nam się przyda w pewnych sytuacjach. Szczególnie jak na przykład źle wykonamy skoki, spadamy w przepaść. No niestety nie jest on za dużo używany. Nie wiem, czy to nie jest jedyny moment, gdzie mamy ten power-up, być może jeszcze gdzieś jest ukryty. Szkoda, bo prosiłoby się, żeby dać więcej takiego power-upa, jak sądzicie. Myślę, że to byłoby dość ciekawe. Niż cały czas te same power-upy. Na przykład był ten boomerang właśnie w jednym z poprzednich światów też. To też fajnie byłoby coś takiego mieć. Możemy też postawić taką chmurkę, jak po prostu stoimy. Nie wiem po co mielibyśmy to robić, ale możemy. No dobrze, w każdym razie. Poczekajmy tutaj. Ała! No nic. Idziemy bez tego do checkpointa. No to już mamy zwykłego Fireflowera. Ciekawe mnie, czy jeszcze gdzieś trafimy na taką chmurkę, czy to już koniec.
tutaj jest bodajże one-up. Tutaj. Zgadza się. Świetnie. No, możemy na niego wpaść przypadkiem, jak akurat podskakujemy tutaj, żeby równowagę odzyskać, albo żeby uniknąć kul ognia, rosinek. Także nie jest to coś, na co myślę trudno wpaść. Ja na przykład zupełnym przypadkiem znalazłem tego one-upa. Dziękuję za one-upa kolejnego, naprawdę już sporo ich mamy. Może lepiej nie raszujmy, co? Powoli, spokojnie. No tutaj też niestety po prostu Fire Flower, to znaczy nie powiem nie, ale fajnie byłoby znowu trafić na taką chmurkę. No tutaj zdecydowanie jest bardziej użyteczny Fire Flower niż Cloud Flower przy tych wszystkich dosach. No i tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Lekki, łatwy i przyjemny etap. Trochę długi, ale też nie na zasadzie, żebyśmy przy nim długo siedzieli. Okej. Kolejny jest poziom Dimario Variable. Mamy tutaj wodę, która się podnosi i opada. Musimy na to uważać, ponieważ może się okazać, że chcemy przeskoczyć nad jakimś oponentem, a akurat woda jest tak wysoko, że odbijamy się od wody, a z wody dużo niżej skaczemy po prostu. No i uważamy też na te brosy, które mają kolce na skorupach. To nie jest tylko dla ozdoby, nie możemy w ogóle skoczyć na takiego brosa, bo wtedy obywamy. No właśnie, to też nie jest na zasadzie, że może tylko nie możemy go zranić na przykład kulą ognia od boku. Nie, po prostu nie możemy. Więc... Dobrze. Może jakby ten bro... O ty, zmyliłeś mnie. Dobra. Mamy power up, bardzo miło. No mamy też jak widać wiatr, ale nie ma on chyba większego wpływu na to, jak się poruszamy. Przynajmniej nie zauważyłem, żebym jakoś inaczej się poruszał, nie pcha mnie on na pewno. I też nie widzę, żebym jakoś miał gorszy skok. No raczej woda głównie tutaj przeszkadza. O, dziękuję za Fire Flowera, co? Ojej, to ja bym wolał może przejść z tej strony. Aha. Weźmy może tego checkpointa. Czemu? Checkpoint jest tak ciężko zdobyć? Nie wiem. Musimy się odbić od Billa. Znaczy może nie ciężko, ale nie jest na zasadzie, że sobie po prostu zdobywamy checkpoint, jak zawsze. Tylko musimy właśnie jak widać się postarać bardziej. Ja może podziękuję za ten Poison Mushroom. Okej, tu musimy uważać, bo będzie Spiny. Bodajże on się odbije teraz tutaj. No właśnie. Jak mam teraz przejść? Nie wiem. Mogłem od razu przechodzić zamiast podziwiać widoki. Nie, żeby co było tu podziwiać przy tym wyglądzie. No ja bym tu zmienił tego Spiniego, bo jak widać może on się tak zablokować, że po prostu będziemy musieli za dużo dać czasu, aż się odblokuje. Dobra. Czasu dużo nie mam, ale chyba już niewiele mi zostało do przejścia. No, niefortunnie woda mnie zatrzymała, ale nieważne, udało się przejść. O, ile Bullet Billy ze sobą wziąłem. Miło. Dobrze. Kolejny etap należy do Karola Pika. Coś, co wszyscy uwielbiamy. Autoscroll. Muzyka z Cave Story. No to jest jeden z tych poziomów autoscrollowych, który jest po prostu długi. Nie jest on jakiś super trudny, myślę. Tylko jest długi i nie ma checkpointa. Także jeżeli powinien nam się noga pod sam koniec, no to niestety stracimy dużo czasu, przechodząc to wszystko. No i oczywiście nasze stare znajome chip-chipy. Zdecydowanie nie cieszę się na wasz widok. Chciałem mieć trochę przerwy po drugim poziomie, a tu znowu chip-chipy. Ale nic.
Myślę, że głównym właśnie problemem w tym poziomie są chip-chipy, bo skaczą co chwila. Nie są one super szybkie, jak w jakimś ziomem od świecie 13, ale nie są też aż tak wolne. Także trzymamy się możliwie góry, jeżeli tylko możemy. Monet do zdobycia. Dobra, nie strzelam, bo się może okazać, że ten kupa jest do czegoś mi potrzebny. Nawet nie trzeba specjalnie, ale możemy się oczywiście odbić od kup. W wodzie możemy pływać, ale z niej nie wyskoczymy raczej na platformę. Jeżeli nam się nie udało doskoczyć i nie zabiliśmy kup, to wciąż możemy, myślę, naprawić pomyłkę. Okej. Dobra. Więc fajnie mi trochę drażni. Sam poziom jest ładny, mamy klasyczne takie wodospady spadające. Podoba mi się to pomarańczowe tło, ani słowa. Nie fajnie ze strony tego kupy, ale pewnie znajdziemy zaraz jakiś power up. Już? Przestałyście skakać? Mogę sobie tu podejść? Liczyłem na power up, tam raczej nie ma nic na lewo, jak pamiętam. Beetroot! Świetnie. Nie powiem nie. Bierzemy. Nie zgadnę, jak przeskoczę, to akurat w tym momencie chip leci mi na twarz. Nie wyleciał, super. No i tutaj mamy wybór dobrej drogi. Chyba nie możemy wskoczyć od dołu. Nie możemy. Może te platformy wyglądają tak, jakby się dało, ale nie. Także chyba nie polecam iść po tamte monety, chyba że jest jakieś tajne przejście, nie wiem. Znając życie, to nie. Tutaj też dołem nie polecam przejść, bo z tego co wiem będzie zablokowane. Już tu byłoby ciężko przejść na tą rurą, bo jest strasznie mało miejsca. Ta skorupa się przydała bardziej niż myślałem, tak ja to ją rzuciłem dla zabawy, a tu proszę. Okej, tutaj będziemy mieli do wykonania ten jeden dobry skok, tylko trzeba będzie uważać, ponieważ musimy wylądować też dobrze na platformie. No nie! Co ja zrobiłem? Nieważne. Dobra, miałem farta. Dzięki, Rybę. Raz się do czegoś przydałeś, raz. Dobra. No teraz już raczej chyba powinno być gładko, myślę. Użyjmy skorupy, może jeszcze pokonamy jakieś ryby. Powinno być osiągnięcie, zdobądź one-upa tutaj, rzucając skorupę. Jakby tak trafiło w te wszystkie ryby naraz. Szansa jest na to raczej mikroskopijna, ale jest. Mamy kolejnego one-upa. Rozpieszczacie mnie z tymi życiami. Bierzemy od razu metę, nie ryzykuję chip-chipa skaczącego znikąd. Bo z tego co wiem dalej mogło skoczyć tutaj. No i... Tu wygląda jakby były dwa różne etapy, ale to z tego co wiem jeden ostateczny poziom Rafaela Victorii. Teraz mamy tu animację i uważamy, jak tylko się zaczyna poziom. Obserwujemy, co się dzieje. Jak widać, lądujemy na takiej platformie i spadamy do kuli ognia i potem do lawy. Także musimy szybko zareagować. Albo skoczyć na lewo, albo skoczyć od razu na tego brosa. No jak pierwszy raz testowałem, to oczywiście oberwałem, bo nie sądziłem, że tak zaczniemy. Jedyne, co mi się kojarzy z Mario Forever, żeby tak zacząć, to w starej wersji Roman Worlds, pamiętam, było coś takiego. W pierwszym świecie Roman Worlds, w takiej bardzo starej wersji, dało się tak. I tu da się zdobyć, myślę, one-upa. Tylko musielibyśmy idealnie tak to rozegrać, żeby akurat jak skorupa leci tutaj do przepaści, Goomba spadł. Nie powiem, żeby to było niemożliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. No i tutaj jest taki moment, którego nie lubię. Mamy, jak widać, masę tych podobu. I mamy je niby sprowokować i przejść potem, ale no jest to dość trudne, szczerze mówiąc. Dobra, nic się nie dzieje. Jestem pewien, że o to chodziło Rafaelowi, bo jak po prostu skoczymy na platformę i zaczną te podobu lecieć, no to raczej nas trafią, chyba że mamy nieziemskiego farta. Ale jest to po prostu trudne. Nie powiem, że nie jest trudne, bo jest trudne. Tu uważamy, jak chcemy przeskoczyć nad gumą, bo jak widać mamy niewidzialne bloki. Za pierwszym razem możemy tego nie wiedzieć, no raczej się nie spodziewamy czegoś takiego, prawda? Okej.
Tutaj mamy power upa do zdobycia, jestem na 99% pewien, tylko to będziemy musieli uważać. Okej. Tu zgaduję, dałoby się przeskoczyć, ale... Wszystko ten podobół komplikuje, bo... Jest. Ale dobra. Załatwione. I mamy checkpoint. Świetnie. Bez żadnych power-upów. Okej. Będziemy musieli wykorzystać te platformy. Udało się. Świetnie. No, pamiętam, te kule ognia były chyba w świecie Zero. Tym takim postapokaliptycznym, prawda? A. W każdym razie znowu powracają. Także musimy mieć je na baczności. Tutaj niestety niektóre platformy są już za nisko, żeby przejść. Z tego co pamiętam, jest tylko jedna monetka, także... Wciąż wolałbym tu wskoczyć, nie dla tej monetki, tylko po prostu dlatego, że ciężko będzie się odbić od tej platformy i nie umrzeć. Dobra. No i przechodzimy rurą do zamku, jak widać. Niestety bez checkpointa i czasu nie mam sporo, dlatego idę od razu tutaj. Z tego co pamiętam, tu Louis były do zdobycia i Fireflower w niewidzialnym bloku. No i mamy Bowsera, który ma dość dużo punktów zdrowia i myślę, głównym problemem jest to, że strzela bardzo szybko. W sensie jego kule ognia nie są szybkie, ale bardzo często atakuje, jak widać, co chwila lecą te kule ognia. No i też mamy podobu na środku areny, także zakładam, że na razie wolę pozostać tutaj i go atakować z daleka. Ewentualnie idąc na środek areny, jak mi mało czasu zostanie, albo jeżeli już oberwę i nie będę go mógł po prostu nawalać z kuli ognia. O, na razie na szczęście jeszcze jest dobrze. Czasu mam chyba wystarczająco, żeby go pokonać w ten tchórzliwy sposób, zgaduję. No niestety najgorsze jest to, że czasami Bowser skacze dużo. No w sumie ja też skaczę, więc przyganiał kociągankowi, co? Ale Bowser wydaje mi się taki dość ciężki. A i tak skacze strasznie wysoko. W sumie Mario też jest ciężki, więc znowu przyganiał kociągankowi. Dobra. Ale myślę, że to nie będzie problemu. Na spokojnie wykonać ten jeden dobry skok. No i tyle. Sprawdzamy, czy Mario oberwie, jeśli przebiegnie przez podobu. Nie wiem, czy go to trafiło, czy nie. W każdym razie świat siódmy za nami. No na szczęście nie jest to trudna walka. Powiedziałbym, że sam poziom jest trudniejszy, szczególnie jak nie wiemy, co robić na samym początku. Brutalna animacja, muszę przyznać. Ten zamek nie miał żadnych szans. Świat siódmy ukończony. Bardzo fajny świat. Może nie tyle trudny, co dość długi, bym powiedział, ze względu głównie na ten autoscroll, na to, że mamy tyle tych poziomów też. Ile to ostatecznie? 6 poziomów, tak? Było. No tak, myślę, że tak. Także cóż, no trochę to zdecydowanie zajęło, ale grało się jak najbardziej przyjemnie, myślę, więc nie mogę narzekać. To był po prostu bardzo dobry świat. 8 świat. Tęczowy, kosmiczny lot. Nie wiem, jak było nazwane po angielsku. Rainbow Space Ride? Dosłownym tłumaczeniu bym powiedział, ale to zobaczymy na następny odcinek. No dobrze, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojta Zadosa, Domagała, Dejpej Warszawa, Wi-Fi Pesowito, Plankensing, Mario Hedgehog, Pancake President, Co Link, Niszczy Czapy, Zarzysz, Błotnik, Bronic, Cross Game, Johadu Junior Game, YouTube, Nikoła, Nick Gaming, Gigantyczny Nazista, Kup Szymek, 12, Kreski 11, Bartek Ademex, Blacky Butcher Fire, Playoshi Fodnie 26, Szymeczek Pel, Mikołaj Gezdan, Donezus Penio, Tomek 839, Bandek 06, i Busta, Muś, Mario Toksyczny Baka, Anazyk, Mastercard, Kaloryfer, Toksyczny Baka, Majo Hesia Fox, Zosia Zemnik, 11 TXT, Walker 678, Filip Polska, i Wsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!